gdzieś tutaj, tylko już jest Irenka. Ja mam duży garnek, ja się nie mieszczę. To jest krzemień, naturalny kamień. Teraz jesteśmy w ogródkie ojca Ojca Mateusza. Półchemigielny, bo jest bardzo wąska. To jest bardzo turystyczne miasto w Polsce i co roku odwiedzą jego tysiące turystów. Nie tylko z Polski, ale i z innych krajów świata. My oczywiście też przyjechaliśmy. To był pomysł Macieja i bardzo nam już podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. W tych samochodzikach jeżdżą dużo kobiet. Mówił, że w Sandomierzu na tych samochodzikach jeżdżą dużo kobiet. Zobaczcie, w Sandomierzu nie ma takich równych ulic. Wszystkie ulice z góry albo do góry. A teraz idziemy na górę do Zamku Królewskiego i zobaczymy, co tam jest ciekawego. Jak ktoś chce, to tutaj można przeczytać historię tego zamku. Kiedy budowali wszyscy te zabytkowe zamki, to ludzie wiedzieli, że trzeba, żeby z domu był bardzo piękny widok. Na winku. A tak, tutaj na winku, bo duży winogron tutaj. Aha, tutaj ten kościół jest. Tutaj taki widok z zamku. Город Сандомиш располагается на обеих берегах реки Висла. А река Висла – то самая большая река в Польше. Все такое зеленое, ухоженное. Ktoś pływa takimi lebędziami. Statki lebędzi. Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce. I Sandomierz to jest drugie miasto nad Wisłą, w której jesteśmy z kanałem Na Pozytywie. Pierwsze to Warszawa, a drugie to Sandomierz. Powiedział nam dziś Maciej, że Kraków też stoi nad Wisłą. I to może będziemy już w trzecim mieście wkrótce. Ja mam duży garnek, ja się nie mieszczę. Sandomierz to nie bardzo duże miasteczko i zajmuje powierzchnię około 29 kwadratnych kilometrów. To jest krzemień, naturalny kamień, obrobiony przez specjalny zakład jubilerski w Sandomierzu, który specjalizuje się w obróbce takich właśnie krzemieni. No, to Jest bardzo to unikat. ciekawe. A, Trzeba его потрогать. tak. Teraz jesteśmy w ogródkie Ojca ojca Mateusza. Bardzo znany pan w Polsce po filmach. Powiedział nam Maciej. Idziemy tam. Zobaczymy. Aha. A może słuchaj, a może to tak restauracja nazywa się? Albo to w dworku można pojeść. Zobaczcie. Kto lubi ten serial, to może tutaj przyjechać, Давайте заходите, posiedzieć i объясню. wszystko pooglądać. To już. Tak. O, piękno bardzo wygląda. A, ciekawe. To u nas w Odessie coś podobnego jest. O, fontana. Bardzo przyjemny aromat jest. O, milutki zwierzątka. Fontana piękna. A gdzie Maciej? Aha!
I co? To te miejsce? Nie? To jest inne niż na filmie, ale to się nazywa jako domek ojca Mateusza. Aha, A ale na to filmie po, wygląda inaczej, nie? ale to po prostu taka restauracja albo co? Tak, to jest hotel i restauracja. Aha, to taki marketing, tak? Tak, dokładnie. Aha, no tak, to nie jest to nie jest prawdziwe. I o tak, przyszliśmy, bo myśleliśmy z Maciejem, że to jest ten domik ojca Mateusza z serialu, z filmu, ale nic, тут po prostu restauracja i jakiś inny dom. Mamy taki pozytywny przystanek w Sandomierzu, bo wszyscy już trochę zmęczeni, bardzo gorąco. Trzeba dużo spacerować. Irenka uciekła, nie chce na kamerę. Tak. Ale tutaj bardzo przyjemne miejsce. Tutaj są kwiatki takie pięknie. O, można posiedzieć i odpocząć. Święto psiu. Dziś w Sandomierzu jakieś święto. Pszczelarzy, tak? Tutaj. Może jakieś święto pszczół. Pszczelarzy. I to teraz już byliśmy na święcie pszczelarzy, tak? Tak. Pszczelarzy. To pierwszy raz jesteśmy, tak Irenka, na święcie pszczół. в Польше wszystko w pierwszy raz. Tak, bo nigdy takiego nie widzieliśmy. У нас кожен фільмік то перший раз. Tak. Jesteśmy teraz jeszcze w jednym bardzo znanym i bardzo ciekawym miejscu w Sandomierzu. Tutaj spacerowała sama królewna Jadwiga. A teraz będziemy wszystkie spacerować razem z nami. Zapraszamy. Tak, Maciej? Teraz królewna Wiktoria i królewna... Czekaj. Tak. Teraz już idziemy w to takie znane w Sandomierzu miejsce. I wszystkie pokażemy. Zobaczcie, jakie tutaj korzenie u drzew. O. Taka ściana i gdzieś tutaj tylko już jest Irenka. Як стокротка. Tak, zobaczcie, jak wysoko tutaj. O, tutaj już opowiadają o królewnie Jadwigie. Zaraz posłuchamy. Tak, może, no bo tutaj są też one w okolicach, tylko że już takie jakby mniej. Высота стен оврага больше 10 метров, а длина самого оврага 500 метров. Тут так прохладно и приятно. И не в каждом городе, не в каждой стране встретишь такие овраги и такі są дуже коження. Tutaj spacerują nawet mali dzieci. Malinka ja Wiktoria. Tak. Już przeszliśmy te korzenia, to miejsce i nie chcecie nawet iść na rynek, bo tam jest bardzo gorąco, a tu przyjemnie i taka wilgotność jak w lesie. Jesteśmy z Irenką z Odessy, z Odesskiej oblasti, a ta oblast w Ukrainie bardzo znana na różne wina. I teraz jesteśmy w Sandomierze i tutaj też
są bardzo różnych, bardzo znanych win robią. I widać to od razu po tych winogronach. Idziemy też w bardzo turystyczne miejsce tutaj w Sandomierzu. Teraz opowiemy, co to jest. Jedną z atrakcji Sandomierza jest furta dominikańska, jedno z dwóch bram furtek, która prowadziła przez mury obronne. Powstała w XIV wieku. Zwana też Uchem Igielnym, bo jest bardzo wąska. Według Biblii prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty dostanie się do Królestwa Niebieskiego. Niestety nie mamy tego jak sprawdzić, bo nie mamy przy sobie wielbłąda. Też ciekawe miejsce. Od razu widać, że duże turystyczne, bo dużo tutaj ludzie robią zdjęcia. Jeszcze jest bardzo gorąco, to trzeba jeszcze więcej sił. Dużo wody. I dużo wody, tak, bo będziecie zmęczeni jak my. Ręka. Zawsze trzeba mieć w sobie dużo sił, bo tutaj nie można tak chodzić po prostu, a trzeba zawsze chodzić na jakąś górę. Albo z góry. Tak, a co tutaj? Jakaś malutka rzeka? Co to? Тут починається Вісла. Nie, to nie Wisła. Ale płynie do Wisły. Princesa Wiktoria. Książeczka. Tutaj armata, a tutaj w takim stylu podobnym jest restauracja. Pewnie, że dobra, bo dlaczego jest tutaj dużo ludzi. A, plac zabaw malutki dla dziecka, żeby dorośli mogli trochę odpocząć. Aha. Co tutaj jest? Coś takiego. Bardzo dobrze, kiedy te armaty po prostu stoją jak muzejny eksponat gdzieś na placu w miastu, a nie jest wykorzystany dlatego, żeby ubiwać innych ludzi. Tak to wygląda najlepiej. Zauważyliśmy, że w Sandomierzu dużo turystów z Niemiec, bo słyszeć ich język. I w Lublinie na przykład i w Zamościu byliśmy, tego nie zauważyliśmy, a tutaj ich są dużo. Wracaliśmy do samochodu, ale zobaczyliśmy winiarnię. I oczywiście, że to wszystko trzeba pokazać, bo w Lublinie nie mamy winiarni i w Zamościu nie widzieliśmy winiarni, a tutaj ona jest. Idziemy. Idziemy. A, tak. A, tutaj ludzi dużo. Tutaj można kupić nie tylko wino, a jeszcze i różne sery.
razu widać, nawet po ławkach, że miasto Sandomierz bardzo historyczne i stare miasto. Podczas naszego spaceru po Sandomierzu Maciej spotkał przymiłego pana z Kielc, który ma na imię Remigiusz, który przyjechał z Kielc do Sandomierza prawie 100 km, ale rowerem. Jak się okazało, pan ma drona i bardzo lubi robić piękne zdjęcia i filmy z lotu ptaka. Niestety nie zrobiliście pan zdjęcia z Sandomierza, ale zdjęcia zamku niedaleko Sandomierza, który nazywa się Krzysztofur, zrobił i nam pokazał i nawet wysłał. Zamek Krzysztofor to jeden z najbardziej unikalnych zamków w Europie. Zaprojektowany przez włoskiego architekta Lawrenza Sinesa w XVII wieku i zawsze on był kojarzony z magią i astrologią. Zaprojektowany zgodnie z kalendarzem, zamek ma 4 wieże reprezentujące 4 pory roku, 12 sal reprezentujących 12 miesięcy w roku, 52 pokoje reprezentujące 52 tygodnie i 365 okien reprezentujących 365 dni, plus jedno do użytku tylko w latach przystępnych. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń zamku wynosiła 70 tysięcy m2, co było niebywałą budowlą na terenie Rzeczypospolitej. Bardzo dziękujemy panu Remigiuszu za takie piękne zdjęcie i filmik i że zmogliśmy zobaczyć taki piękny zamek z wysokości lotu ptaka. Ну что, наши дорогие, мы вам показали Сандомиш. Надеемся, вам понравится. В Сандомиш мы приехали благодаря Macieju. Tak, dziękujemy bardzo, że zobaczyliśmy takie bajkowe miasto w Polsce. Так, мы bardzo Тебе dziękujemy. Ja Tak, dziękuję Wam, że zgodziliście się ze mną pojechać. dziękujemy. I to wszyscy, kto jeszcze nie był w tym bajkowym mieście, trzeba oczywiście, że jechać. Если вам понравились, ставьте нам кciuki do góry i jak to będzie, subskrybujcie nasz kanał. Tak, dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia. Buziaczki. Na mnie nie liczcie. Buziaczki z Sandomierza. Tak.